Żeby było jasne, kilka lat temu nie byłeś rolniczką. Nie byłam. My w ogóle ani ja, ani Harry nie pochodzimy z rodzin rolniczych. Nie mieliśmy żadnych rolników. Ja z wykształcenia jestem weterynarzem, a teraz zaczęłam być rolnikiem. 3. rok prowadzimy farmę. Tutaj jakby ja mam wpływ na to, co robię. To, co się dzieje na farmie, zależy ode mnie. Oczywiście, jeśli popełnię błąd, no to jest moja wina, ale ja wiem, że jak coś robię dobrze, to mam dobre efekty i to jest dla mnie fajne. Nie jestem ograniczona tym, że właściciel zwierzęcia nie ma pieniędzy, żeby coś zrobić. Jakby tutaj mam na to dużo większy wpływ i zwierzęta też widać po nich, że jakoś chyba dobrze podjęłam decyzję, bo zwierzaki nie chorują i mają się dobrze, więc no wygląda na to, że daliśmy radę. Rolnik szuka żony. Stary ciąg Piaseczno, ale to nie jest Piaseczno pod Warszawą. Witam. Jedziemy do Zuzanny Schmidel. Jesteśmy gdzieś pod Częstochowa. Piękny krajobraz mamy. Zawiercie. Witam w Zawiercie. Tutaj, tak? Tutaj. Dzień dobry. Nazywam się Zuza Schmidel. Jesteśmy teraz w Zawierciu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i to jest farma, którą kupiliśmy 3 lata temu i zamieszkaliśmy tutaj 9 miesięcy temu i powolutku zaczynamy ją adaptować. A chyba to są największe kury, które widziałem w życiu. Tak. O, Tak, tu mamy sąsiad. No. My się uczyliśmy jeszcze będąc w Anglii o rolnictwie regeneratywnym. Te wszystkie farmy regeneratywne mają bydło, no ale my kupiliśmy 6 hektarów, no i te tereny, które tu kupiliśmy, tutaj już jest jakaś trawa, ale to były takie tereny, które mają taką glebę bardzo leśną, więc tu jest dużo jakiś poziomek, dużo mchu, mało trawy, więc tutaj po pierwsze nawet jakbyśmy chcieli mieć bydło, to ono by się nie wyżywiło na takiej trawie. Znowu kozy są bardzo szalone i ciężko je utrzymać w ogrodzeniu, więc one by pewnie uciekały bardzo. I owce to jest taki produkt pośredni, że one bardzo dobrze uszlachetniają pastwisko, one są dobrymi przeżuwaczami do regeneracji gleby, no i jednocześnie są mniej wymagające niż bydło, które jednak te potrzeby żywieniowe ma dużo większe. Gospodarstwo, które kupiliśmy, było budowane od lat 60. i to były starsi ludzie tu mieszkali i najpierw umarł gospodarz, potem umarła gospodyni, ona umarła chyba z 10 lat temu. Były to nieużytki po prostu, bo oni już nie dawali rady tego robić, nikt tego nie przejął. Tak naprawdę większość tego terenu to były takie zarośnięte sosnami, już prawie że las. ale mamy piękną pogodę dzisiaj. Pogoda jest piękna, tutaj obejście nie do końca, ale to też jest tak, że kiedyś to było tak, że najpierw się budowało gospodarstwo, potem się budowało dom. Czyli ta stodoła była wybudowana w latach 60., potem te budynki gospodarcze były budowane w latach 80. i to właściciel sam nam opowiadał, że pamiętam jak miałem 14 lat, to wypalałem te cegły, żebyśmy zbudowali te budynki, więc jakby to była taka historia całej rodziny. Teraz to wciąż wygląda strasznie, bo kiedyś było tak, że na samym końcu się budowało dom, jak już było gospodarstwo, żeby było z czego żyć. A teraz jest tak, że ludzie biorą wielkie kredyty, budują sobie piękne domy, a potem się zastanawiają, z czego to spłacić. Więc my wróciliśmy do tego etapu wcześniejszego, czyli postawiliśmy na to, żeby najpierw rozbudować farmę, żeby zainwestować w owce, w ogrodzenia, w kury i teraz zaczynamy tak naprawdę remontować dom, więc przenieśliśmy się na szybko, wyremontowaliśmy na szybko sam dół tego domu, żeby się przenieść, żeby nie jeździć, żeby być na miejscu i teraz zaczynamy tak naprawdę i inwestować w to, żeby to zaczęło wyglądać, żeby to zacząć sprzątać, bo gdybyśmy to wszystko zaczęli od razu sprzątać i ładnie porządkować, to my byśmy nie mieli nigdy czasu, żeby tą farmę rozbudować, więc postawiliśmy na to, a teraz powoli będziemy to remontować.
To są australorpy, to są kury, które są ogólnoużytkowe, ale to są największe ogólnoużytkowe kury. One mają bardzo duże koguty, w ogóle same kury są duże, ale dzięki temu są też wytrzymałe, one dobrze znoszą chłód i ogólnie są takie zdrowe. To jest dobra rasa, jak chcesz być samowystarczalny i chcesz mieć swoje mięso i nie chcesz hodować brojlerów, tak jak ja, bo mnie brzydzą te brojlery. Nawet w samej hodowli one są takie jakieś nieprzyjemne, ale jak chcesz mieć jak najwięcej jajek, no to musisz mieć taką małą rasę, bo one jedzą mniej paszy i to jest bardziej opłacalne. Więc każda rasa ma swoje wady i zalety. Ta jest idealna dla nas. Wow, i mamy takie horse trailer. Tak, to jest przyczepa, którą kupiliśmy za jakieś grosze, żeby ją przerobić na kurnik mobilny. Taki jak w Lubuskim Angusowie i teraz już w wielu miejscach, więc już zdjęliśmy podłogę, no i czeka po to, żeby założyć tutaj kratę na podłodze, żeby założyć żerdzie i gniazdo i będą kury wyjeżdżać na pastwisko. Na drugiej stronie mamy cmentarz. Tak, dlatego to nasze gospodarstwo było takie tanie, bo naprzeciwko ulicy jest cmentarz i nikt tego nie chciał kupić. Dlaczego? No bo jakoś ludzie chyba się boją, nie wiem, my nie narzekamy, mamy spokojnych sąsiadów, ale rzeczywiście ten cmentarz tutaj jest. Spokojne No. sąsiadów, tak. Nie Ale imprezują. Dużo sąsiadów. Tak. Zależało nam na tym terenie, bo ja to mam tak, że jak teren jest pochyły, jak są jakieś drzewa, są jakieś problemy, to dla mnie to jest inspiracja, jak tą farmę zbudować. Jak ja bym dostała taki wielki, zaorany kwadrat płaskiej ziemi, to ja bym nawet nie miała pomysłu, jak to zacząć budować, a przez to, że tu są jakieś takie różne dziwne wyzwania, to dla mnie to jest inspiracja, jak to możemy potem zaadaptować. I też jest super pomocne, bo ponieważ są drzewa, to po drzewach możemy prowadzić ogrodzenia elektryczne i od 3 lat owcami staramy się adaptować ten teren. Jeszcze właściwie żadnych ciężkich maszyn tu nie wpuściliśmy, tylko własnymi rękami i z pomocą owiec staramy się ten teren zaadaptować. Jeszcze nawet nie wycinaliśmy drzew, tylko przycinamy dolne gałęzie od sosen, żeby odsłonić trawę, żeby stworzyć pastwisko. To dość standardowe w Polsce, że te działki są długie i wąskie. Te wszystkie druty, które tutaj widzisz, to jest ogrodzenie elektryczne. Więc tutaj już owce się regularnie wypasają, ale my je przesuwamy codziennie. Więc to, że ta działka jest tak wąska, to sprawia, że ja tylko im robię poprzeczne linki i łatwo jest je przenosić z jednej kwatery na drugą i szybko je przemieszczać. Więc tak naprawdę to nam ułatwia pracę. Coś ciekawego tam, co to jest? No, Skale? tak, no my tutaj jesteśmy na Jurze, więc tu są takie skały. Tu niestety ta skała jest sąsiadów, a nie nasza, ale sąsiedzi są super, więc można bez problemu tam podejść. W ogóle ona jest dostępna nawet dla turystów. Nawet można na górę wejść. Te skały na Jurze są takie uprzejme, że one zawsze mają takie podejście, że można spokojnie sobie na nóżkach wejść, jak ślimak naokoło na sam szczyt, więc możemy tam potem podejść, bo fajny widok jest z góry. O, no bardzo ciekawy. I to jest bardzo mało rolniczy teren i w ogóle nie ma rolników. Wszędzie tutaj są nieużytki. Teraz nawet ludzie zaczęli to kosić, ale do niedawna tu większość tych działek były... Gleb jest słaby. Wiesz co, nie wiem, bo tutaj jest trochę turystyczne, są pochyłe tereny, jest dużo skał, więc on jest trudny pod uprawę. A tu coraz więcej ludzi kupuje ziemię tylko po to, żeby tu mieszkać i pracować w mieście, bo tu jest dosyć blisko do Katowic, więc tak jakby to rolnictwo tutaj umiera. Kilka lat temu mieszkaliście poza Londynu, pracujesz w IT i no, mieliście inne życie. A co rodzinie powiedzieli, kiedy zdecydowaliście mieszkać, gdzie diabeł mówi dobranoc i będziecie hodować owce? Aha. Powiedziałbym, że większość ludzi mówi, no ale ze wszystkich miejsc na świecie wybrałeś wieś pod Zawierciem i praktycznie każdy twierdzi, że to jest kompletnie szalone, zwłaszcza, że jesteśmy z Mazowieckiego obydwoje, więc to nie jest nasz rodzimy teren, nie mamy tutaj rodziny, z którą jakoś się kontaktujemy, ale ja myślę, że to bardziej nas chyba napędza do tego, żeby to robić, bo to jest znowu element tej elastyczności, że my mamy wybór i możemy robić to, co chcemy, staramy się robić to, co chcemy, w miejscu, które chcemy i które wybraliśmy, bo możemy, bo tak sobie projektujemy rzeczywistość, nie? Żeby było jasne dla ludzi, nie utrzymujecie waszej rodziny hodując te owce. On ma inne prace, a ty sprzedajesz te książki.
Tak? Tak. Więc to nie jest takie główne źródło utrzymania. Na razie to wygląda trochę bardziej jak hobbystyczny farma. Zgadza się, w przyszłości mamy taką nadzieję, że będzie to jedno z naszych źródeł dochodu. W tej chwili rzeczywiście jest to raczej dodatkowe źródło dochodu i myślimy raczej o farmie jako o długoterminowej inwestycji. No nie wiadomo zresztą też, co przyniesie przyszłość, bo to, że ja mam w tej chwili zajęcie inne, które wykonuję, nie oznacza, że rynek się nie zmieni za 5-10 lat. Wiadomo, wchodzi jakiś AI, wchodzą nowe rozwiązania. I w ten sposób jesteśmy elastyczni do tego, żeby się zaadaptować do tego, co się dzieje na świecie, nie? A AI nie zastąpi rolnictwa. Nie zastąpi, nie zastąpi. Na pewno taka farma, jak robimy, jest niskonakładowa. My prowadzimy hodowlę w taki sposób, że nie jesteśmy zależni od dostawcy paszy, nie jesteśmy zależni od dostawcy leków, bo nasze zwierzęta tego nie wymagają, w przeciwieństwie do jakiejś hali przemysłowej. Nawet bez paliwa sobie poradzimy i to jest fajne. Na pewno nie planujemy, żeby być samowystarczalni, raczej bazujemy na tym, że możemy się wymieniać z ludźmi, barterować troszkę. My wiemy, że mamy dobre mięso, ktoś ma i dobre sery i bardziej w tą stronę. Ja bym powiedział, że to jest taka, może nie bycie prepersem, tylko to jest taka zwinność. Zależy nam na tym, żeby być zwinnym i być w stanie się dopasować do każdej sytuacji, może bardziej gospodarczo, niż jeśli chodzi o samowystarczalność taką bytową. Nie, po prostu chcemy mieć możliwości i to dla nas też jest fajne, że możemy robić rzeczy, kiedy świat się zmienia. No i też jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te finanse, to jest tak, że być może się nie utrzymujemy z farmy, bo jeszcze nawet nie mamy na to czasu, bo rzeczywiście te 3 lata ostatnie to było bardziej budowanie podstaw, ale mamy super jakości żywność, której po pierwsze nie da się kupić, bo takiej jagnięciny jak nasza nie da się kupić, więc jest bezcenna, ale nawet jakbyśmy chcieli kupować takie ekologiczne mięso czy coś, to są tak wysokie koszty, że samo to, że tych kosztów nie ponosimy, to też jest swego rodzaju zarobek, tak? To jest praca w takich warunkach, gdzie widzisz te efekty, gdzie widzisz tą zieloną trawę i po prostu to jest przyjemność, więc to jest bardzo takie wynagradzające. Masz 2 małe dzieci, możemy Tak. tak powiedzieć. Mąż, 2 małe dzieci i ty robisz większość pracy na to gospodarstwo. Cała farma jest dostosowana pode mnie, bo ja tu robię większość rzeczy. Czyli owce są małe, wszystko jest robione lekkie. Tutaj mamy 2 barany oddzielone. My mamy stado 70 prawie owiec, więc potrzebujemy do ich obsłużenia 2 baranów. I barany nie chodzą cały czas ze stadem, bo dla mnie jest ważne, żeby stado owiec mieszkało cały rok na pastwisku, więc ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jagnięta się rodziły w środku zimy. Ja wypuszczę tryki, one są na noc zamykane w takiej klateczce. Jak chcesz, to sobie przejdź, tutaj jest prąd wyłączony. Okej. I one sobie mieszkają w takim małym zamknięciu, ale ja je zamykam tylko na noc, żeby one były przyzwyczajone, bo jakby owce były gdzieś tu blisko, to one by chciały uciec do tych owiec. Więc są zamykane na noc, a w ciągu dnia zawsze im daję kawałeczek, żeby miały świeżą trawę i żeby sobie mogły pobiegać. To one się ze sobą biją, one tutaj biegają po tym terenie, więc to jest też fajne, żeby one miały możliwość, żeby trochę pohasać. No i zobacz, wszystko jest robione tak na szybko. One teraz lnieją, więc nie wyglądają bardzo pięknie, ale to wszystko jest na szybko robione. Mamy panele ogrodzeniowe, tutaj jest firma, która produkuje te panele, jak są jakieś uszkodzone, to sprzedają je bardzo tanio. I słupki w ziemię wiertnicą wwiercamy, więc to wszystko można rozebrać i wyjąć i jakby w pół godziny tego nie będzie. Dzięki czemu możemy też przestawiać te zwierzęta, nawet jak są trochę zamknięte. Dobra, to są mieszańce. To, co jest dla mnie ważne, to żeby owce same gubiły wełnę, więc my wychodzimy z owiec kameruńskich, ale owce kameruńskie są bardzo malutkie, więc my dodajemy teraz trochę krwi różnych większych ras, które też gubią wełnę, więc to są ogólnie owce szerstne, ale nie ma jednej rasy. Są pomieszane. Ja też nie chcę mieć zbyt dużej rasy, bo ja sama nie jestem duża i jak sobie na przykład ktoś mówi, no taki tryk to ma ze 30-35 kilo. Może jak jeszcze podrosną, to będą trochę większe, tutaj otworzę, ale jak mi czasem ktoś mówi, że a mój tryk ma 120 kilo, to tak sobie myślę, no ale co ja sobie z takim nie dam rady, więc na razie w sumie cieszę się, że mamy takie maluchy. O, i one biegną tam, gdzie akurat dostały kawałek świeżej trawy, bo staram się, jak widzisz, tutaj już były na przykład, bo staram się, że tam, gdzie już były, to im to oddzielić, żeby ta trawa mogła odpocząć, żeby też nie jadły tam, gdzie są ich odchody, więc staram się im dać codziennie trochę świeżego.
Ja w ogóle nie oswajam tryków, więc one są takie półdzikie, bo dużo ludzi, ponieważ barany są często ze 2 lata w stadzie, ludzie często oswajają je, żeby je móc pogłaskać, ale jak owce przestają się bać człowieka, to mogą go zaatakować. Więc taki tryk, który głową uderzy w człowieka, może nawet złamać nogę, złamać biodro, zrobić dużo problemów. No i ogólnie jest to dosyć niebezpieczne, więc ja tryków nie oswajam, one są takie półdzikie, w ogóle nie dają do siebie podejść. Owca chodzi w ciąży 5 miesięcy, więc żeby mieć jagnięta na początku wiosny, to my wpuszczamy te tryki na początku grudnia i wtedy ja wiem, że te jagnięta się zaczną rodzić w maju. I to jest najlepsza pogoda, wtedy trawa jest też najbardziej wartościowa dla tych owiec, które muszą potem wykarmić te jagniaki, więc tak staramy się to robić. I od momentu, kiedy oni się urodzą, jedzą trawę. Małe jagnięta podobno około tygodnia. Jak one są na pastwisku, to na pewno coś próbują pobierać tą trawę bardzo szybko, już po kilku dniach. No ale oczywiście te mleko potrzebują od 6 tygodni już myślę, że taka owca by sobie dała radę, ale zwykle, tak jak patrzę po naszych, to one piją mleko przez około 3 miesiące. Dla mnie najważniejszą rzeczą to jest, żeby pamiętać, żeby dawać owcom świeżą trawę, żeby je przesuwać po pastwisku i żeby dać im szansę się sprawdzić, nie interweniować za szybko, na przykład przy jagniętach. Zawsze musimy dać owcy szansę, żeby się sprawdziła jako matka, zanim to jagnię zabierzemy, zanim zaczniemy je dokarmiać. Oczywiście to z rozsądkiem, ale często jest tak, że jak im damy przestrzeń, to one sobie poradzą i ważne jest, żeby one miały szansę sobie poradzić. Ale zobacz ten. Taki gruby. Bo jak długo oni mogą żyć? Owce żyją kilkanaście lat, ale w takich warunkach jak nasze, w takiej hodowli, gdzie tam jest owczarnia i one są zamknięte, to myślę, że po kilku latach one już nie są. Bo one mają maksymalnie 2, czy zdarzają się, że ma 3? Mamy jedne trojaczki, więc zdarza się, ale już trzeba wtedy je bardzo pilnować, bo nie ma pewności, że wykarmią. Więc tak jak widzisz, my im jeszcze suplementujemy siano, czyli na wieczór dostają siano. Zwykle teraz jest tak, że po prostu na nim śpią, ale jakby były głodne, to mogą sobie podjeść to siano. Nawet był taki moment, że w zeszłym roku, jak były duże mrozy, że im oferowaliśmy schronienie, ale one są nieprzyzwyczajone i one po prostu z niego uciekły. Więc w tym roku już tego nie robimy. Nigdy nie było jakiejś sytuacji, kiedy owce zmarzły? Nie było. Nawet teraz w tym roku było taki duży chłód, nie wiem czy pamiętasz, że było tam minus 18 stopni. Zrobiliśmy im wtedy tylko wiatkę, która chroniła od wiatru, czyli ona była z takiej półprzepuszczalnej siatki i wewnątrz wyścieliliśmy dużą ilością siana, żeby było sucho i ciepło i to im wystarczyło i w ogóle no, nie mieliśmy żadnego przeziębienia, zapalenia płuc, jakiejś choroby tego typu. Oczywiście w zimę nie ma jagniąt, tak? Jagnięta dopiero rodzą się na wiosnę, kiedy jest ciepło i absolutnie nie polecałabym robić takiego systemu, jeśli mamy wykoty w grudniu, no bo to jest niesprawiedliwe dla tych jagniaków. One by, nawet jakby przeżyły, to myślę, że by to było dla nich bardzo, bardzo ciężkie, a tak to one się przytulą do mamy i dają radę. One lubią, jak jest zimno. Jak jest za ciepło, to dużo szybciej się czują niekomfortowo. Jak jest plus 12, to one już się chowają w cień, a jak jest zimno, to widać po nich, że one są z tym okej. Już teraz mamy więcej jagniąt niż owiec. Jest 82 jagniaki są w tym momencie. Ponieważ mamy tak dużo jagniąt, to ja w pierwszym dniu życia, jak one się urodzą, zakładam im takie kolczyki, żeby wiedzieć, które jagnię jest od której matki. Inny kolor mają dziewczynki, inny kolor mają chłopaki. One już chcą iść na świeżą trawę. One przyszły tutaj wczoraj i jak widzisz, wszystko jest zjedzone. Przyjdą teraz tutaj. W zeszłym roku to my wypasaliśmy trawę chyba jeszcze na dodatkowych 8 hektarach, czyli wypasaliśmy u tych sąsiadów, u tamtych sąsiadów, u tamtych sąsiadów, bo tutaj większość ludzi nic nie uprawia, więc to jest wszystko takie na zasadzie, że jak pani potrzebuje trawę, to zapraszam, proszę sobie przyjść i wypaść te zwierzaki. One teraz tak wyglądają niezbyt elegancko właśnie dlatego, że gubią tą zimową wełnę i zaczynają mieć taką letnią sierść, która jest taka, bardziej wygląda jak kozy wtedy, więc one teraz gubią tą wełnę i my selekcjonujemy stado właśnie w taki sposób, żeby ono było jak najbardziej nieobsługowe. Czyli selekcjonujemy owce na to, żeby miały dobry instynkt macierzyński, żeby same rodziły, żeby się dobrze opiekowały jagniętami. Gubią wełnę, więc nie musimy ich strzyc. Jak owce nie dostają pasz treściwych, zboża, to nie przerastają im racice, więc tak naprawdę nie musimy im też korygować racic, więc większość rzeczy one robią same.
My je przenosimy codziennie na świeży teren, żeby one miały higienicznie i czysto, żeby nie siedziały w swoich odchodach. To im też zmniejsza niebezpieczeństwo, że one złapią dużo pasożytów, bo przechodzą na świeżą trawę codziennie. Więc staramy się to robić w taki sposób, żeby owce robiły jak najwięcej z tej pracy. I wtedy nie potrzebujemy tych wszystkich kombajnów, tych obór śmierdzących, tego wywożenia obornika i przywożenia paszy i siedzenia ciągłego w tej ciężkiej maszynie hałaśliwej, tylko właściwie to jest kwestia tylko przenoszenia ogrodzenia i wpuszczania owiec. Zresztą zobacz, jak one wejdą na tą świeżą trawę. To jest po prostu najlepszy moment dnia. To jest moja ulubiona część dnia, bo one wtedy są takie szczęśliwe i tak całymi takimi haustami tą trawę pożerają. Więc przejdą sobie tutaj, a potem zwiniemy to ogrodzenie, żeby one miały dużo terenu, bo jak owce rodzą, to one chcą się odsunąć na bok, więc one muszą mieć dość dużo miejsca. One sobie przejdą na świeżą trawę, a te, które na przykład dopiero co urodziły, to one jeszcze pewnie zostaną na tym starym terenie i sobie przejdą wtedy, kiedy będą gotowe. Ile teren jest potrzebny, żeby wykarmić 80 No, owcy? to wszystko zależy, jak to mówią, to zależy. Same matki, gdyby to były, to pewnie 8 hektarów, bo my mamy klasę 5, więc ta ziemia jest bardzo słaba. To pewnie 8 hektarów by wystarczyło, ale jak one wszystkie urodzą, to z tych 80 owiec to się robi 150. I wtedy tego terenu jest więcej potrzebnych. A zimą przesuwam je mniej więcej co 2-3 tygodnie, bo one wtedy są dalej na pastwisku i dostają siano, więc my dajemy siano w różnych miejscach i w sumie akurat nie pokazałam wam, ale może jak będziemy wracać, to wam pokażę. Te miejsca, gdzie było siano, tam rośnie dużo lepsza trawa. Jakby to siano nawozi bardzo, ono ściółkuje tą glebę, nawozi ją i tam, gdzie było siano w zimę, tam ta trawa rośnie dużo, dużo lepsza, więc to jest też takie nawożenie znowu bez ciężkich maszyn, a owce selekcjonujemy tak, żeby one zimę były w stanie przetrwać bez obory. Mamy silne, mocne ogrodzenie elektryczne, żeby one były bezpieczne od drapieżników. Zawsze mają dostęp do jakichś zadrzewień, do jakichś krzaków i nie mieliśmy żadnego przypadku przez ostatnie 3 lata, odkąd mamy te owce. Nie mieliśmy żadnej kulawizny, nie mieliśmy żadnego zapalenia płuc, które są nagminne, jak owce są w zimę zamknięte w oborach, bo owce nie znoszą wilgoci. A w takiej oborze, gdzie jest dużo owiec naraz, ta wilgoć w powietrzu i w glebie zawsze jest. Ile byśmy nie ściółkowali, to ta wilgoć zawsze jest i wtedy jest więcej problemów. A u nas tak naprawdę odpukać, takich problemów zdrowotnych w ogóle przez te 3 lata nie było. I teraz tak, my mamy hodowlę nastawioną na produkcję mięsną, ale jest dla nas ważne, żeby te owce miały super komfortowe życie. Więc nie jesteśmy przeciwnikami jedzenia mięsa, jesteśmy przeciwnikami hodowli przemysłowych i takiego zamknięcia w takim obozie, na takiej hali produkcyjnej całe życie. Te nasze owce są z jagniętami, te jagnięta są odbierane dopiero jak już te matki ich nie karmią, jakby one już się robią zupełnie samodzielne. Cały sezon, całe lato one chodzą z tymi jagniakami, zawsze śpią razem i to jest też dla nas super ważne, żeby to stado było w takim bardzo naturalnym sposobie życia. Więc nie mamy mleka, bo mleko jest dla jagniąt, a później po prostu zwykle samce idą na mięso, dziewczyny albo zostają u nas, albo są sprzedawane do nowych hodowli. A nie czujesz się z nimi, nie wiem, na koniec związana po takim sezonie? Nie jest ci trudno? Wiesz co, my się staramy z nimi bardzo nie wiązać, ale też od początku wiemy jaki jest cel tej hodowli i myślę, że bardzo uspokajające jest to, że my wiemy, że one mają takie szczęśliwe, spokojne życie. One się nie martwią o drapieżniki. Jakby coś się działo, to my się nimi zaopiekujemy. Codziennie mają świeżą trawę, więc mają bardzo fajne życia na świeżym powietrzu, na słońcu. No i ceną za to jest to, że my potem te jagnięta zabieramy, ale w naturze większość z tych jagniąt by nie dożyła tego wieku, bo natura jest bardzo drastyczna i przeżywają tylko najsilniejsi, więc myślę, że to jest, jak masz to nastawienie, że to tak wygląda, no to nie jest aż takie trudne. Nigdy nie jest to przyjemne, nigdy nie jest to coś, na co czekamy, no ale taki jest cel hodowli. No i jeśli byśmy zostawili te wszystkie jagnięta, to po 2 latach już byśmy musieli zaprzestać hodowli i trzymać tylko taki hospicjum dla owiec, bo nie moglibyśmy ich rozmnażać. A tak naprawdę to też jest tak, że zwierzęta nie oglądają telewizji, zwierzęta nie grają w karty, zwierzęta nie chodzą sobie do kina. Ich celem jest to, że one mają ten cykl właśnie odchowu jagniąt, to jest ich cel. Więc jakby to jest też ważne, żeby te zwierzęta miały jakąś swoją pracę, jakiś swój cel, więc to, że one rodzą te jagnięta, opiekują się nimi, to one po to żyją tak naprawdę, więc jakby odbieranie im tego i trzymanie zwierząt bez hodowli, tak jak niektóre takie gospodarstwa czy ogrody tak mają, też nie jestem pewna, czy to jest dla takich zwierząt dobre.
Ja jestem po prostu ciekawy. Dużo osób widzi coś takiego i regenerujemy gleb. To jest natura, to jest ciekawe, tak? Ale ja nie wiem, czy ja osobiście byłbym w stanie, żeby zabić jeden z tych zwierząt, bo to jest ciężki temat. Tak. Ja po prostu nie wiem, czy mam to w sobie. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie ja nie muszę tego robić, bo jest jedzenie ze sklepu. Pewnie miałeś podobne poczucie kiedyś, tak? My staramy się naszym zwierzętom ograniczać stres. To jest dla nas ważne. I też prawda jest taka, że nie każdy może być wegetarianinem i nie każdy chce być wegetarianinem, ale bardzo wiele ludzi chce mieć zdrową żywność, zdrowe mięso. Już badania pokazują, że mięso od takich zwierząt, które są w takich warunkach, jest dużo zdrowsze niż od takich zwierząt z hali przemysłowej, gdzie one jedzą tylko jakąś gotową karmę i nawet nie widzą słońca. Pozyskujemy mięso od zwierząt, które są całe życie szczęśliwe. Przecież no zobacz na te owce, przecież one są super szczęśliwe. Te jagnięta sobie biegają, one wieczorami się zbiegają w takie przedszkole i biegają po całym pastwisku, a mamy sobie odpoczywają. To są szczęśliwe zwierzęta i po prostu jest ten jeden dzień, kiedy my je oddzielamy i one są zawożone do ubojni, ale staramy się robić, żeby tego stresu było jak najmniej i myślę, że to jest to, co przeważa, ta świadomość, że trzymaliśmy zwierzęta, które były po prostu szczęśliwe całe życie, tak? W naturze zwierzęta giną. Taka jest prawda. Super ważne, żebyśmy jedli więcej warzyw, żebyśmy nie marnowali żywności. Myślę, że marnowanie żywności, wyrzucanie tego mięsa to jest dużo większa zbrodnia niż samo jedzenie mięsa, bo jeżeli zabijasz zwierzę i potem nic się z niego nie marnuje, to jakby to życie nie idzie na marne. Jeżeli jest kurczak, który żył całe życie w tej hali przemysłowej i został zabity i potem my bierzemy tą pierś z kurczaka, bo nie zapomnieliśmy i ją jeszcze wyrzucamy, to nie dość, że on całe życie cierpiał, bo on siedział tylko w tej jednej hali śmierdzącej na tej ściółce i jadł cały czas to samo i nie widział nic poza tą halą, to jeszcze potem jakby to jego życie zostało wyrzucone do śmieci, tak? Uboju pastwiskowego nie ma. Ja też chyba bym się na to nie zdecydowała, bo to jest co innego, jak masz do uboju jedną wielką krowę, a co innego, jak masz do uboju, nie wiem, 50 jagniąt czy 50 owiec, bo jakby my musielibyśmy mieć teraz wielką chłodnię, musielibyśmy mieć jakieś budynki, żeby to mięso przetrzymywać, a tam też wiem, że to jakby do uboju dokonuje profesjonalista i my też uzgadniamy z ubojnią, że oni poddają te jagnięta ubojowi w momencie, kiedy one przyjeżdżają, więc one nie czekają tam 24 godziny w tej ubojni, na tym betonie, tylko po prostu staramy się ten czas skrócić, żeby tego stresu było jak najmniej. No to, że pójdą do uboju, no niestety tak jest, ale w naturze też tak jest. Więc tak naprawdę, oczywiście teraz jest tak, że jakby my jesteśmy bardzo oderwani i myślę, że jeszcze jedno pokolenie temu, jak nie było wszystkiego z marketu, to jakby ludzie byli bardziej oswojeni z tym, że hodujemy zwierzęta na mięso. Teraz to jest bardzo obce dla większości ludzi, a jak już ktoś nam mówi o hodowli mięsa, to wszyscy pokazują te hale przemysłowe i właściwie jakby sprzedawany jest temat, który mówi, że te zwierzęta cierpią całe życie. No ja bym nie powiedziała, że one cierpią całe życie. Myślę, że wręcz przeciwnie. To są lizawki i jak widzisz są różne i tam są jeszcze inne lizawki w tamtych wiadrach. Ja mam taką metodę, że ja im daję wybór, czyli ja im nie daję jednego wiadra, gdzie są wszystkie minerały i wszystkie witaminy, które one muszą mieć w jednym wiadrze, bo to sprawia, że my im nie dajemy możliwości wyboru, czyli one zawsze pobierają wszystkiego tyle samo i jeżeli one są na trawie i mają dużo jakichś tam minerałów, które akurat w mojej glebie są w dużej ilości, to one i takie pobierają z taką lizawką, która jest wymieszana i się dochodzi do przedawkowania, to po pierwsze, a po drugie one zjadają rzeczy, których nie potrzebują, więc je wydalają i po prostu jakby nasze pieniądze idą na marne. A tutaj jest tak, że każda lizawka ma inny skład i rzeczywiście widać, że zależnie od pory roku, zależnie od pastwiska, na którym są, inne lizawki są konsumowane i to jest tak, że jeżeli one potrzebują więcej selenu, to sobie jedzą lizawkę z selenem. No i oczywiście też jest tak, że one nie wchłaniają wszystkiego, co zjedzą, czyli jeżeli ja mam glebę niedoborową w selen i one liżą lizawkę z selenem, to część zużywają, a część wydalają, więc automatycznie nawożą pastwisko w minerały, których tutaj brakuje. I rzeczywiście rolnicy mówią, że po kilku latach używania tego samego pastwiska i suplementacji w ten sposób widać po zwierzętach, że one mniej tych lizawek jedzą, bo to wszystko zaczyna już być w glebie, więc jakby te zwierzęta same naprawiają, same regenerują te gleby, co jest dosyć imponujące, szczerze mówiąc. No i zobacz, jak one jedzą. To jak one jedzą tą świeżą trawę.
Najlepszy moment. Mnie w ogóle chyba bardziej niż te owce, to mnie pasjonuje samo pastwisko. Czyli to ten wypas, jaki wpływ ma na pastwisko, jak je wypasać, kiedy je wprowadzić, kiedy je zabrać i jak to wszystko się zmienia. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. I te zwierzęta są też jakby środkiem do tego użyźniania tej gleby. Same zwierzęta też są super, ale tutaj na przykład tak jak idziemy, to możecie zobaczyć, jak się zmienia gleba, jak jest ten wypas balotowy, czyli ten zimowy wypas z sianem, bo zobacz, tu stał balot siana i tu było siano rozwinięte w zeszłym roku w zimę, czyli tam, nie wiem, 15 miesięcy temu i tutaj to siano było, a tutaj szła linka ogrodzenia, więc tu nie było siana i zobacz, jaka jest różnica w trawie tu i tu kawałek dalej. Tutaj był znajomy Filip i on się zajmuje życiem glebowym. On mówił, że te nasze gleby mają takie bardzo życie glebowe, jeszcze takie leśne, czyli jest dużo poziomek, dużo mchu, a w tych miejscach, gdzie już to siano leżało, to jakby ta gleba zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. I my chcemy, żeby wszędzie była taka trawa, ale ta różnica pomiędzy właśnie tym miejscem, że tu nie było siana, i tu prawie nic nie rośnie. Tu znowu siano było, bo te owce przechodziły kawałek dalej i my im rozwijaliśmy znowu siano i po prostu widać dokładnie, gdzie to siano leżało. Jeszcze potrzebujemy dużo pracy, żeby jakby wszędzie ta trawa była taka, jak w tych kawałkach. Jakby koszenie nie ma takiego efektu. W ogóle zacznijmy od tego, że wszyscy mówią, musimy sadzić drzewa i przekształcać tereny na lasy, bo wtedy ten dwutlenek węgla wyłapujemy, ale mało kto mówi o tym, że las jest bardzo mało bioróżnorodny. Tam te drzewa są, ale w gęstym lesie mało co rośnie pod spodem. Mało które zwierzęta mieszkają czysto w lesie. One często mieszkają na granicy lasu i łąki, ale w takim lesie nie mieszkają. Taki teren jak my mamy, gdzie są pojedyncze drzewa, gdzie są krzaki, które mają ciernie, gdzie są różne rośliny, jest dużo bardziej bioróżnorodny, tu jest dużo więcej gatunków, więc to jest też lepsze dla środowiska, a same zwierzęta, same przeżuwacze, one nie tylko koszą trawę, one też wprowadzają bakterie ze swoich odchodów, które są zupełnie inne niż to, co jest w glebie i jakby jeszcze bardziej pomagają w tym zwiększeniu bioróżnorodności. To już są tak jakby skomplikowane zależności, że długo by o tym opowiadać. Na pewno jak ktoś jest ciekawy, to można to sobie znaleźć w internecie, ale widać, że rzeczywiście ta bioróżnorodność się zwiększa, ta budowa gleby się zwiększa, ilość różnych dżdżownic, ilość owadów, ilość pająków i innych żyjątek, które są tu przy okazji. My ich tu nie wprowadzamy, ale jakby to pokazuje, że ta gleba się robi coraz zdrowsza. I naukowców, i rolników, to robili badania gleby takiej regenerowanej w ten sposób i można by było pomyśleć, bo mówi się o tym, że przez pierwszy rok, jeśli zaczynasz wypasać zwierzęta w taki sposób jak ja, codziennie świeży kawałek trawy, no to ta gleba już w pierwszym roku produkuje 2 razy więcej trawy niż normalnie, niż przy takim wypasie ciągłym. I przez kolejne 3 lata tej trawy jest jeszcze 1 raz więcej, czyli 3 razy więcej w sumie, ale jak robili te badania, to się okazało, że ilość życia glebowego, tych wszystkich mikroorganizmów, bakterii i tak dalej. Robili badania przez 20 lat i to się cały czas znacznie zwiększało co roku i nie doszli do granicy, czyli my nie wiemy, jak bardzo możemy jeszcze tą glebę zregenerować. Jakby to, co teraz mamy wyniszczone przez takie klasyczne rolnictwo, jakby te nasze gleby podobno jest tak, że my nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wyglądają rośliny na prawdziwie zdrowych glebach, przez to, że to wszystko było uprawiane w taki sposób bardzo przemysłowy przez wiele lat. O, a chłopaki tam siedzą sobie w cieniu, jeszcze coś tam jedzą, one sobie potem pod tymi drzewami odpoczywają. Ja jestem ciekawy, czy masz jakieś zdanie na temat metan od owcy? Wiesz co, bardzo mocno się w to nie zagłębiałam. Metan, rzeczywiście niektórzy mówią, że ten metan to jakby, że ta trawa się robi bardziej zielona, to ten metan, a to jest tak naprawdę złe. Z tego, co się orientuję, metan ma bardzo krótki okres półtrwania, on bardzo szybko zanika w atmosferze. Dużo bardziej pozytywny wpływ na przykład na ten efekt cieplarniany mają te nasze zwierzęta, bo one tak bardzo dużo materii organicznej wtłaczają w glebę, że one bardzo znacznie zmniejszają, jakby my nie jesteśmy zeroemisyjni, my jesteśmy minusemisyjni, bo te rośliny, które pobierają dwutlenek węgla z powietrza, one wtłaczają go w glebę i jeśli zwierzęta wypasają tą trawę w odpowiedni sposób, to cała ta żyzność zostaje w glebie, więc ten dwutlenek węgla jest wychwytywany przez rośliny, potem zostaje w glebie, więc my jesteśmy w stanie uwięzić w glebie ten węgiel, którego tak się boimy w atmosferze, więc my go usuwamy z atmosfery. I to chyba jest jedyny rodzaj przemysłu, czy też jakiegoś systemu rolnictwa, który nie dąży do tego, żeby być zeroemisyjny, tylko jest minusemisyjny. My naprawiamy atmosferę.
niektóre osoby uważają, że okej, tak, wyłapują dwutlenek węgla, ale przez całe życie emitują metan, więc no, jest taki argument, że Tak. może myślę, być że- bardziej szkodliwy niż myślimy. Wiesz co, ja myślę, że to są tak skomplikowane zależności, że my nie do końca wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale myślę, że sam fakt tego, jak bardzo użyźniamy gleby i to jest udowodnione naukowo, jak bardzo zwiększamy bioróżnorodność, pojawiają się gatunki, których gdzieś nie ma, pojawiają się jakby dziesiątki, jeśli nie setki różnych odmiennych roślin, to ma tak bardzo pozytywny wpływ, że nie jestem przekonana, czy sam fakt istnienia tego metanu to jakby aż tak szkodzi, szczególnie, że zanim ludzie się tak rozprzestrzenili, to tych przeżuwaczy było na świecie naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to oczywiście w chowie przemysłowym taka ilość zwierząt jest szkodliwa dla środowiska, ale w takiej hodowli jak my mamy, to zupełnie inaczej działa, przez to, że to jakby my nie zaburzamy tych naturalnych cykli. Tego, że te odchody nawożą te miejsca, gdzie one potem będą się wypasać i tak dalej, i tak dalej. A jak to wszystko skoncentrujemy na małym terenie, to nagle wszystko się robi toksyczne. Wróciliśmy z polu i Zuzanna chce pokazać swoje książki. Tworzyłam wydawnictwo, więc ja nie tłumaczę tych książek sama. Zawsze zatrudniam profesjonalistów do tłumaczenia, do redakcji, więc te książki są wydane w bardzo dobrej jakości. Znam kilka osób, które czytało je po angielsku i czytało je po polsku i mówią, że jest to dobrze odwzorowane, a te książki mówią o tym, jak na tym zarobić. I ja myślę, że tej wiedzy o tym, jak prowadzić farmę tak, żeby się z niej utrzymać, to jest coś, czego w Polsce najbardziej brakuje. Nie ma tej wiedzy o takiej ekonomii, o marketingu farmowym i tutaj jest takie streszczenie, żeby nie trzeba było się przebijać przez jakieś okropne książki o marketingu i zarządzaniu, to tutaj są takie podstawy właśnie tego, jak swój produkt sprzedawać, jak szukać klientów, jak go wycenić, jak nakładać marżę, więc nawet takie rzeczy. I oczywiście jest też informacja o tym, jak to robić regeneratywnie, więc taka Biblia na sam początek, a dochodowe gospodarstwo, to tak naprawdę można je czytać niezależnie. Tu jest więcej o zarabianiu, tu jest więcej o rolnictwie regeneratywnym, a tu jest już bardziej o tym, że już coś robię, ale jak to zrobić, żeby już rzucić ten etat i trochę lepiej to ogarnąć. Regeneratywnie. Tak, więc Aha. regeneratywnie.pl, można tam sobie wejść i kupić bezpośrednio ode mnie. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o niezwykłych ludzi tu w Polsce. Jestem na Patronite i Buy Me Coffee, jeżeli ktoś chce wspierać moje działania. Harry, Zuzia, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o waszych działaniach? Wszystkie nasze media społecznościowe są pod hasłem regeneratywnie.pl, więc można nas znaleźć i na stronie www.regeneratywnie.pl, ale zarówno na YouTubie, na Instagramie, jak i na wszystkich innych platformach. Jak wrzucicie regeneratywnie.pl, to powinniście nas znaleźć. Także obserwujcie, zobaczcie, co się u nas dzieje, a jak coś się zmieni, to na pewno się o tym dowiecie. Był bardzo ciekawy dzień. Dzięki wam. Super było poznać. Dziękujemy i Ciebie również. Ciebie również. Dobra. Na razie. Cześć. Cześć.